Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Łapus i witam w kolejnej odsłonie podcastu Estate FM. Naszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Noworyta, dyrektorka ESG w spółce EPP. Dzień dobry, Olu. Cześć Kasiu, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu. Jest mi bardzo miło znowu się z Tobą spotkać. Aleksandra z branżą nieruchomości jest związana od 2018 roku. Specjalizuje się m.in. w raportowaniu środowiskowym i poprawie efektywności energetycznej budynku. Olu, EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Jak na co dzień wygląda praca dyrektora ESG w spółce, która ma w swoim portfelu ponad 30 projektów? W tym w większości są to centra handlowe, ale nie tylko, bo macie też kompleksy biurowe. To jest ciężkie pytanie, bo każdy dzień wygląda inaczej. Bardzo dużo analizujemy danych. Śledzimy wskaźniki efektywności energetycznej, emisji, zużycia wody, poziomu recyklingu odpadów w ponad 30 obiektach. Także śledzimy statystyki akcji charytatywnych, które EPP przeprowadza. Bardzo dużo mamy spotkań z działami technicznymi. Omawiamy, co możemy usprawnić. Mamy taki duży projekt instalacji fotowoltaiki na obiektach. Modernizujemy oświetlenie LED jeszcze w niektórych miejscach. Realizujemy projekty wsparcia bioróżnorodności, czyli zazieleniania terenów dookoła budynków. Mam dużo spotkań z naszymi najemcami. Rozmawiamy na temat zielonego najmu albo konkretnie parametrów technicznych, fit-outów, sklepów, biur. Dużą część dnia poświęcam współpracy z działem finansowym, działem komunikacji. Nasi inwestorzy często pytają nie tylko ile zarabiamy, ale jak to robimy. To jest najważniejsze, kasa. Tak. Myślę, że w takiej codziennej pracy dyrektora ESG to tak wydaje się taką uporządkowaną pracą. Zbieramy dane, raportujemy, wdrażamy strategię, ale w praktyce to jest taki change management. Ciągłe balansowanie. Jakie mamy ambicje, jakie mamy możliwości. I jak to wszystko połączyć, tak? Tak. Takie duże wyzwanie to jest komunikacja i edukacja. Żeby uświadomić wszystkim, że jesteśmy na tej samej płaszczyźnie, mamy porozumienie. Nie możemy egzekwować strategii, tylko tłumaczyć jej sens, budować zaangażowanie, pokazywać, że ESG to nie tylko dodatkowy obowiązek, tylko element budowania długotrwale stabilnego biznesu. Grupa EPP ma ambitny plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Olu, na jakim etapie obecnie jesteście? Jakie konkretne działania podejmuje firma, aby ten cel zrealizować? W EPP podeszliśmy do tego tematu bardzo poważnie. Już w 2021 roku przyjęliśmy plan dekarbonizacji, którego cele zostały oficjalnie zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative, a więc organizację, która ocenia zgodność strategii firm z globalnymi założeniami porozumienia paryskiego. Zakładaliśmy, że do 2030 roku ograniczymy emisję w zakresie pierwszym, czyli bezpośrednie, na przykład z ogrzewania w naszych budynkach, o 50%. Dziś jesteśmy na półmetku w 2025 i mamy redukcję minus 43%. Emisje w zakresie drugim, czyli te pośrednie, zużycia energii na częściach wspólnych naszych budynków, chcieliśmy ograniczyć o 50%. Na chwilę obecną mamy redukcję około 49%, czyli prawie zrealizowaliśmy ten cel. A emisje w zakresie trzecim, czyli te wynikające ze zużycia energii na powierzchniach naszych najemców, chcieliśmy ograniczyć o 30%. Udało nam się osiągnąć 34. I to oznacza, że nie tylko działamy zgodnie z tym planem, ale udaje nam się przekraczać te pierwotne założenia i z optymizmem patrzymy w przyszłość, żeby te cele realizować. A jak najemcy podchodzą do tych waszych planów dekarbonizacyjnych? Oni są otwarci. Zdaje się już teraz coraz większa świadomość tego tematu, prawda? Bardzo dużo rozmawiamy z naszymi najemcami na temat efektywności energetycznej powierzchni w naszych budynkach. To jest dialog i jesteśmy świadomi tego, że różne organizacje idą w tą stronę w różnym tempie. I dajemy sobie przestrzeń na to, żeby negocjować. Oczywiście zachęcamy zawsze do podpisywania załączników zielonego najmu, do tego, żeby dopasowywać parametry techniczne oświetlenia fit-outów w sklepach, w biurach do naszych best practice. Natomiast nie zawsze to jest możliwe, jesteśmy tego świadomi. Informujecie w swoich corocznych raportach ESG, raportach zrównoważonego rozwoju, że z roku na rok zwiększa się wam udział energii z odnawialnych źródeł. Jak to wygląda teraz? Ile projektów już teraz jest zasilanych zieloną energią? Tak naprawdę udział zielonej energii mamy we wszystkich obiektach. Nie jest to jeszcze 100%. 100% jest to w biurach, w części retailowej. Tutaj też odpowiadając na zapotrzebowanie naszych najemców, ten udział wynosi co najmniej 35%. W 2025 roku podpisaliśmy umowę
na zakup zielonej energii, na mocy której 16% tej energii zużywanej w naszych nieruchomościach pochodzi z farm wiatrowych. Wiatr ma bardzo dobry profil produkcji energii w porównaniu do naszych profili zużycia. On też wieje wieczorami, kiedy fotowoltaika działa słabiej. Jest dla was bezpieczniejszy po prostu. Tak. Od 2026 roku zwiększamy ten udział do 25% i to dla nas jest taki przełomowy krok, bo nie tylko korzystamy z tej czystej energii, z fizycznej dostawy czystej energii, ale też wspieramy rozwój krajowej infrastruktury OZE. Dodatkowo uzupełniamy te zakupy gwarancjami pochodzenia, tak żeby w biurach mieć 100% zielonej energii, a w części retailowej co najmniej 35%. To jest takie kompleksowe podejście do tej transformacji energetycznej. Budujemy duże instalacje PV w poszczególnych lokalizacjach, wybieramy dostawców energii, no i współpracujemy z najemcami w zakresie tej efektywności energetycznej, żeby odpowiadać na ich potrzeby. Na chwilę obecną w naszym portfolio około 26% umów zawiera klauzulę zielonego najmu. Jedni mogą powiedzieć, że to dużo, inni mogą powiedzieć, że to jest mało. Liczy się merytoryka, czyli czy nasi najemcy są skłonni zmodernizować swoje oświetlenie do określonych parametrów. Każda firma robi to w swoim tempie, więc staramy się być responsywni w tym temacie, ale na pewno przy każdej nowo podpisywanej umowie ten temat jest negocjowany, dyskutowany. No i czekamy na właściwy moment na podjęcie takiej decyzji. Poza tymi inwestycjami w zieloną energię stawiacie także na nowe technologie w innych obszarach. Jednym z przykładów takich działań jest narzędzie Waste Tracker. To jest taki inteligentny licznik odpadów. Powiedz, na czym dokładnie polega jego działanie i jak sprawdza się w tych waszych projektach? To składa się z terminala wagowego i systemu analitycznego. Proces jest bardzo prosty. Zanim nasi najemcy wyrzucą odpady do kontenerów, one są dokładnie ważone, klasyfikowane. Każdy najemca ma kartę dostępu, wybiera kategorię odpadu, waży, gotowe. Dane trafiają do systemu. Co ważne, każdy najemca otrzymuje dostęp do swojej bazy danych. Może na bieżąco monitorować ilość odpadów, które generuje jego sklep lub biuro. System wizualizuje ślad węglowy z podziałem na konkretne frakcje. To narzędzie, które dostarcza naprawdę wiele informacji. Dlaczego to takie ważne? Przez lata my jako zarządcy nieruchomości mogliśmy przekazywać najemcom tylko szacunkowe dane dotyczące odpadów. Bazowaliśmy na liczbie odbieranych kontenerów, metrażu najmu. To czasem nie wystarcza, szczególnie w dobie rosnących wymagań raportowania ESG i coraz bardziej świadomych konsumentów. I wreszcie udaje nam się generować dane, które są dokładne, porównywalne, aktualne. Zrobiliśmy taki pilotażowy projekt w centrum King Cross Marcelin w 2025 roku. Wydaje mi się, że sukcesem jest to, że około 80% najemców współpracuje w tym systemie. Tak jak powiedziałam, każda firma idzie swoim własnym tempem, tą ścieżką. Wszyscy jesteśmy świadomi do tego, gdzie musimy dojść, więc nie jest to obowiązek, tak? Ale dajemy takie narzędzie. Jeżeli ktoś chce to śledzić, to oczywiście może. Planujemy kolejne wdrożenie w Biurze Park Rozwoju w Warszawie i równolegle analizujemy, jak zaadaptować to narzędzie do warunków na innych obiektach w naszym portfelu. Każde centrum handlowe ma swoją specyfikę operacyjną, strukturę najemców, ale chcielibyśmy potencjalnie skalować to rozwiązanie na całe portfolio. To jest dopiero taki początek naszej drogi w zakresie poprawy gospodarowania odpadami, ale chcielibyśmy temu konsekwentnie podążać. Podczas naszej ostatniej rozmowy w wywiadzie dla SG Trends mówiłaś o remodelingach, modernizacjach waszych projektów. W dużej mierze wasze centra handlowe są obiektami dojrzałymi. Wspomniałaś też o King Cross Marcelin w Poznaniu. Ten obiekt niedawno przeszedł gruntowną modernizację. Celem tej modernizacji była m.in. redukcja zużycia energii i wody. Powiedz, jakie działania konkretnie tam wykonaliście i czy można już mówić o mierzalnych efektach? Tak, robiliśmy modernizację centrum handlowego King Cross Marcelin. To jest obiekt z historią, jedno z pierwszych centrów handlowych w Poznaniu. Działa od ponad 20 lat, ma 120 sklepów. Podjęliśmy taką decyzję, że centrum musi się zmodernizować, żeby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, naszych partnerów biznesowych, także wyzwaniom klimatycznym. W 2024 roku stworzyliśmy taki kompleksowy plan modernizacji energetycznej obiektu. To było poprzedzone licznymi analizami ekspertów. Robiliśmy termowizję, analizy klimatyzacji, wentylacji, przepływów powietrza, oceny stanu technicznego. Modelowaliśmy scenariusze oszczędności. Celem była nie tylko poprawa efektywności energetycznej, ale także dostosowanie się do unijnych regulacji, w tym taksonomii unijnej w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu. Efekty, pytasz, są bardzo konkretne. Budynek, patrząc na te nowe klasy energetyczne, które będą wprowadzone w przyszłości, awansował z klasy energetycznej D do C. To jest bardzo dobra cyferka.
lusterka, jak na centrum handlowe. I też osiągnęliśmy realne zużycie energii, około 20%. Na świadectwie charakterystyki energetycznej mamy znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną. 47 kWh na metr kwadratowy rocznie. To są liczby, które robią różnicę z punktu widzenia środowiskowego i ekonomicznego. A co tam dokładnie zmieniono? Wymieniliśmy i zmodernizowaliśmy system wentylacji, wdrożyliśmy nowoczesny BMS, poprawiliśmy izolację stropu. Klienci, najemcy już dzisiaj odczuwają poprawę jakości powietrza, komfortu wewnątrz budynku. W 2025 możemy z dumą powiedzieć, że 50% energii elektrycznej zużywanej w Marcelinie pochodzi z odnawialnych źródeł. Tak jak wspominałam wcześniej, 16% z umów PPA, czyli bezpośredniego zakupu energii zielonej od wytwórców, i także rozbudowujemy instalację fotowoltaiczną do 1100 kWp. To jest duża instalacja. To jest taki projekt, który traktujemy jako benchmark, skalowalny, inspirujący także dla innych naszych obiektów. ESG nie istnieje bez tego komponentu S. Chciałabym Cię zapytać, jak EPP podchodzi do kwestii społecznych w swojej strategii ESG. To jest ważne głównie w kontekście centrów handlowych, bo centra handlowe są częścią tkanek miejskich w danych miejscowościach. I jak tu wygląda Wasza współpraca na linii właśnie lokalna społeczność, centrum handlowe? Jesteśmy bardzo dumni z naszych akcji społecznych, które są przeprowadzane głównie na poziomie lokalnym. Nasze budynki mieszczą się w bardzo wielu miastach i miasteczkach w Polsce. Jedną z takich flagowych projektów jest 5 dobrych uczynków. Zasada działania tego jest taka, że dyrektorzy obiektów mogą wybrać sobie 5 akcji charytatywnych, w których będą uczestniczyć dla lokalnych społeczności jako wolontariusze, ale także mają na to dedykowane bardzo konkretne środki. Zauważyliśmy, że nie tylko pomaga to lokalnym szpitalom, szkołom, domom opieki społecznej czy domom opieki nad osobami niepełnosprawnymi, ale też bardzo motywuje naszych pracowników. To jest jeden z całkowicie ulubionych projektów w naszej firmie. Na koniec naszej rozmowy chciałam Cię zapytać o Twoje spojrzenie na aktualne trendy ESG. Które z nich według Ciebie będą w najbliższych latach kluczowe dla branży nieruchomości? Dziękuję za to pytanie. To jest oczywiście temat, który intensywnie analizujemy, także w kontekście szybkich zmian legislacji unijnej w zakresie ESG. Ale takie 3 kluczowe trendy ESG w nieruchomościach, które już są i które z nami pozostaną, to jest dekarbonizacja i transformacja energetyczna, czyli przejście na odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej budynków, zarządzanie śladem węglowym. To nie są już opcje w nieruchomościach, to jest konieczność. Po drugie, adaptacja budynków do zmian klimatu, odporność na ryzyka fizyczne. Co chwilę słyszy się o powodziach, gradobiciach. Musimy pilnować tego, żeby te budynki były odporne na te zjawiska. Trzecim takim dużym nurtem jest to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli społeczny wymiar ESG. Odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności, użytkowników nieruchomości. Widzimy rosnącą wagę takich tematów jak inkluzywność, dostępność, well-being użytkowników, zaangażowanie społeczne. Podsumowując, przed nami wiele szans i wyzwań. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Tobie i Twojej firmie dalszych sukcesów we wdrażaniu, w realizacji celów ESG. Bardzo dziękuję. Zapraszam do śledzenia naszych postępów ESG w EPP.